Odpalając Crackdown 3 na najmocniejszej konsoli na rynku, odruchowo sprawdziłem, czy nie odpalił się przy okazji ukryty w niej wehikuł czasu. Bo patrząc na najnowszą odsłonę tegoż sandboxa, miałem wrażenie, że wracamy w okolice radosnego roku 2006. To ciekawe, że Microsoft zdecydował się wydać grę w tej formie, która zawodzi w tak wielu aspektach, ale równocześnie dorzuca jeden element, przez który nie mogłem się od niej oderwać. Oto Crackdown 3. Nad całkowicie generyczną fabułą nie pracował chyba nikt. Miałem wrażenie, że została stworzona przez losowy generator fabuł i to w demie wersji beta. Otóż mamy organizację, którą rządzi zła kobieta. Pod sobą ma kilku przydupasów, z których każdy dostał inny aspekt zarządzania miastem. Jeden ma transport publiczny, inny pompuje chemikalia, jeszcze inny coś tam robi innego. No i ta organizacja, nazwana bardzo oryginalnie Terra Nova, przejmuje władzę nad miastem i w zasadzie nie wiem, co robi nie tak. Truje tych ludzi, czy co? Naprawdę nie wiem. No i mamy drugą organizację o wymyślnej i wykwintnej nazwie Agencja. I w agencji jest sobie gość lub gościówka, którego fikuśnie nazywają Agent. Po pierwszej niezbyt udanej akcji zniszczenia organizacji wszyscy giną, ale udaje się ich wskrzesić i próbujemy drugi raz. Naszym celem jest przejęcie najpierw przeróżnych części miasta powiązanych z danym przydupasem, a więc na przykład stacji metra, wież propagandowych, zniszczenia samochodów czy wyłączenia fabryk produkujących jakieś świństwo. Jeśli uda się dokonać określoną liczbę tych samych zadań, zazwyczaj 5-6, możemy zasadzić się na przydupasa i jest to taki mini-boss. Jak pokonasz wszystkich mini przydupasów, możesz zlać dupsko złej kobiecie i powiedzieć na koniec, bo to zła kobieta była. Fabuła jest uboga jak zasób słownictwa Tigera Bonzo. Dość powiedzieć, że nie znajdziesz tutaj zupełnie misji fabularnych. Wszystko co robisz to latasz po mieście, niszcząc, wysadzając, przejmując, aby dobrać się do danego przydupasa. Historia się nie rozwija, nie ma w niej twistów ani zwrotów akcji. Wszystkiego dowiadujesz się na początku i do końca nic się nie zmieni. Trochę jak w grach 8-bitowych, typu masz tu stateczek, tutaj inne stateczki, lecisz i strzelasz. Dealuj z tym. Na początku możemy stworzyć sobie naszego agenta lub wybrać jednego z dostępnych i tutaj jest całkowicie niezrozumiałe podejście do tematu dewelopera. Autorzy zatrudnili do głównej roli Terry'ego Crewsa. Wielkiego czarnoskórego aktora, którego możecie kojarzyć z reklamy Old Spice, jak i na przykład filmów z serii Piątek z Ice Cube'em czy Niezniszczalnych. Facet ma tyle charyzmy, że mógłby nią obdzielić z 10 lordów Kruszwili i jeszcze by jej sporo zostało. A jednak zamiast mieć z góry przypisanego Terry'ego jako jedynego słusznego bohatera, możemy grać jakimiś randomami z twarzami jak rozgotowane pierogi. Pytanie, po co? Mój kolejny zarzut, skoro mamy już tryskającego testosteronem i charyzmą Terry'ego, dlaczego nie wykorzystano jego potencjału? Już intro pokazuje, jak fajnie można było to ugryźć. Mógł to być bohater na miarę Duke Nukem, rzucający sucharami przez zaciśnięte zęby. A jednak zupełnie nie czujesz, że grasz Terrym, bo w czasie gry nie wypowiada on ani jednego słowa, tylko sapie przy skokach. Zmarnowano potencjał tej czadowej postaci zupełnie. Niby wygląda jak Cruz, ale co z tego? To wydmuszka, pusty w środku jak pompowany silikonem lachon z Instagrama. Wielka szkoda. Miasto, po którym biegamy, nie jest specjalnie duże, bardziej jest wertykalne, gdyż nasz agent z czasem zamieni się w Uber-agenta skaczącego kilkadziesiąt metrów w górę, bez problemu pokonującego ogromne odległości na swoich cybernogach. Samo poruszanie się po mieście mocno przypomina to Central 4. Jeśli chcesz, możesz wziąć furę i pojeździć, ale to jest mało efektywne. Fajne natomiast jest to, że wszędzie możesz się dostać. Jeśli chcesz zjechać z budynku samochodem, nie ma problemu, bierzesz furę na plecy i wskakujesz na budynek. Całkowita, bezstresowa dowolność. Na mapie masz oznaczone te mini misje do wykonania. Może to być uwolnienie więźniów, czy coś tam z tych, które wspomniałem wcześniej. Zazwyczaj polega to na tym, że wbijasz Terrym w środek zawieruchy i robisz totalną masakrę, wybijając wszystko do nogi. Są też zadania poboczne, na przykład tak wyszukane aktywności jak wyścigi samochodem przez checkpointy oraz zupełnie różniący się bieg agentem przez checkpointy. Słowem, najbardziej generyczne z generycznych aktywności z sandboxów.
Za każde z nich dostajesz medal z kartofla oraz co najważniejsze specjalne orby, o których zaraz usłyszysz. No dobrze, strzelanie jest dość przyjemne, ale autorzy popełnili błąd, dodając do naszego arsenału dość potężną broń strzelającą czerwonym promieniem. W zasadzie inne pukawki są zbędne. Promień pali każdego wroga w maksymalnie 5 sekund. Więc w zasadzie, gdy tylko już tą broń zdobędziesz, jesteś niepokonany. Ja całą grę przeszedłem z tą pukawką. Niby próbowano dorzucić na przykład pistolet strzelający czymś w podobie czarnej dziury, który wsysa wszystko wokół i następnie wyrzuca z ogromną siłą. No, jest to fajne. Zobaczyłem kilka razy jak działa i powróciłem do promienia śmierci. Karabiny na standardową amunicję zostały dodane chyba tylko po to, aby się pochwalić na pudełku ilością dostępnego oręża. Naprzeciw nam Terra Nova wysyła swoich agentów w ilościach hurtowych. Są snajperzy, goście z rakietami, plujące trującymi wiązkami zielonego badziewia, mini-mechy, medium-mechy, mega-mechy, pojazdy, czołgi, drony, wszystko strzela w tym samym czasie, częstokroć nie do końca wiesz w co celować, tyle jest potencjalnych obiektów do zniszczenia. Wszystko to jednak tylko mięso armatnie, kiedy masz elegancki promień śmierci. Gdy postać zostanie odpowiednio dopakowana, lojtasy giną w mniej niż sekundę. Jeśli jesteś znudzony, możesz powalczyć wręcz, ale to jest wolne i nieefektywne, natomiast z walką wręcz mam jeden problem. Agent posiada mocarny cios, podczas spadania z jakiejś wysokości możemy uderzyć piąchą w ziemię, masakrując wszystko wokoło. I tutaj jest całkowity bezsens. Skacząc i nic nie robiąc, z jakiejś tam wysokości bohater ginie. Jednak gdy skoczysz z najwyższego punktu na mapie i zrobisz ten numer z waleniem piąchą w ziemię, no nic mu się nie stanie. Dziwaczne. Z każdego pokonanego przeciwnika wypada energia w postaci orbów i to jest dość istotne, gdyż nie raz i nie dwa będą walić w ciebie ze wszystkich stron arsenałem, który mógłby powalić nakoksowanego metamfetaminą po uszy Hulka, ale Terry potrafi to przetrzymać. Przeciwnicy przypominają denerwujące chmary komarów, od których trzeba się opędzać. Niezbyt wiele robią, choć to co robią wygląda efektownie. Okej, ponarzekałem, ale w całej tej prostackiej rozgrywce wtłoczono jeden fenomenalny element. To progres naszego agenta. Następuje on poprzez zbieranie niezliczonej ilości specjalnych orbów w różnych kolorach. Każdy z nich odpowiada za podniesienie innych umiejętności. Jeden podbija statystyki jeżdżenia furą, inny zdrowie, jeszcze inny siłę gnatów. Orbów na mapie jest zatrzęsienie i sporo się nabiegałem jak kurczak z uciętą głową, kolekcjonując ich hurtowe ilości. Dość powiedzieć, że samo zbieranie jest mega przyjemne i dawno tak dobrze mi się nie szukało znajdziek, chyba od czasów Spidermana od Binoxów. Każda zebrana kulka tylko delikatnie zwiększa twoje umiejętności. Początkowo jest to niezauważalne, ale z czasem nasz agent zaczyna robić gigantyczne skoki, pojawiają się nowe umiejętności. Samo pakowanie Terry'ego Cruza i zamiana go w Uber agenta niesie masę radochy i o wiele lepiej mi się biegało i zbierało te dziadostwa niż wykonywało misje przydupasów. Ten element został wykonany wzorowo i jest satysfakcjonująco przyjemny. Tylko czy to wystarczy, aby sięgnąć po Crackdown 3? Jeśli chodzi o grafikę, jest brzydko, jest pusto, jest biednie. Mam wrażenie, że gra by ruszyła na Xboxie 360, a i ten przy okazji by się nawet nie spocił przy renderowaniu miasta. Owszem, jest fajna fizyka, ale to nic super spektakularnego. Miasto z góry wygląda w porządku, ale bieda aż kuje po oczach. Niby są jakieś neony, lasery, bajery, ale i tak przeważa szarość i nijakość. Z obiecanych zniszczeń całych budynków z fizyką liczoną w chmurze ostało się jedynie to, że ta funkcja jest dostępna jedynie w multiplayer. W singlu nie uświadczysz zapowiadanych rewolucji. Do tego czasami animacja się gliczuje, postacie chodzą nie poruszając nogami. Patrząc na to mam wrażenie, że to półprodukt. Pół biedy, że jest dodawany za darmo w ramach Game Passa i to jeszcze Crackdown 3 ratuje. Jednak pełna cena za pudełkową wersję to jakieś nieporozumienie. Nawet zabrakło pieniędzy na jakieś porządne cutscenki. Początkowy film może szału nie robi, ale pokazuje ukryty potencjał w Terrym Cruzie. Potem już doświadczymy jedynie bieda scenek, które wyglądają jak animatyjki sklecone na prędce z kiepskich rysunków. Koniec końców Crackdown 3 to nie jest totalnie zła gra. To średniak, z średniej półki stojący całkowicie pośrodku średnich średniaków. Nie zachwyca, ale też nie odrzuca.
To prosta do bólu gra, która stara się być sandboxem i do tego jest całkiem krótka. Pomimo zmarnowanego potencjału postaci, kiepskiej grafiki i bezmózgiej fabuły, wessało mnie to na kilkanaście godzin i czerpałem z niej jakąś przyjemność, choć głównie z pakowania bohatera i obserwowania jego rosnącej potęgi. Crackdown 3 to trochę zagadka. Jak to się stało, że gra w takiej formie wyszła na światło dzienne? Nie wiem. Niemniej, jeśli macie Game Passa, dajcie Crackdownowi szansę, bo niesie ze sobą jakoś tam radochę, jednak jeśli planujecie zakup pudełka, mocno bym się nad tym zastanowił. Quack, quack, motherfuckers!